ciągnik ma przejechane chyba około 11 000. 100 rzeczy trzeba odkręcić i przykręcić. Koszty będą duże. Tak się jakoś stało, że się popsuło. Nie podoba nam się wałek rozrządu w tym silniku i klient jakby miał dwie opcje, co będziemy naprawiać. Czy naprawimy jakby samą górę tego silnika i pojedzie dalej, ale czyli inaczej jeszcze odpowiem, no wałki rozrządu w tych silnikach potrafiły się uszkodzić, no i tu mamy taki objaw, że jakby początkowe stadium tego uszkodzenia tego wałka, dlatego też klient się zdecydował, żeby już nie ryzykować, nie będziemy, że tak powiem, uruchamiać tego motoru tylko na naprawionej głowicy, tylko zrobimy remont. Ten ciągnik ma przejechane chyba około 11 000, to jakbyśmy wzięli, że pod uwagę, że przejeżdża 80 km na godzinę na autostradzie, czyli ma ten silnik, dajmy na to 800 000, bo to jest tam 10, dajmy, niech ma, że przejechał 800 000, no to nie jest jakiś super wynik. No i teraz generalnie będziemy go naprawiać. Dodatkowo będziemy naprawiać wszystkie takie choroby, bym powiedział, współistniejące, wycieki. Tu możemy pokazać, czy tam to jest efekt po zdjęciu chłodni, czyli to tam się otworzyło pod chłodnicami. Ten ciągnik ma wałek, przedni wałek WOM. No i takie tam wycieki, jeden, drugi, bym powiedział nawet trzeci. Wiązki, nie wiązki, tak wygląda wiązka po, można powiedzieć, prawie 11 000 godzin. Jest strasznie przegrzana. Jeszcze nie podjąłem decyzji, czy będę ją regenerował, że po prostu co będzie mi się nie podobać, będzie wstawiane, czy po prostu już generalnie wiązka nowa. No i bardzo rzeczy będziemy teraz regenerować. Czyli na pewno zregenerujemy kompresor, alternatory, rozrusznik, pompa wody nowy, paski, napinacze. Dlaczego? Bo klient wymaga też od nas, żebyśmy dali na ten silnik gwarancję, a my też chcemy uniknąć rzeczy, które mogą wyskoczyć, nie że są dobre, tylko przekręciły się już, dajmy na to 11 000 godzin, to nie będziemy czekać, ile one wytrzymią, tylko po prostu je powymieniamy. To są takie elementy, czy tu migranie, to wszystko jeszcze będzie weryfikowane. No to z takich ciekawostek to można powiedzieć, że na taki remont to będzie 100 pozycji, tak, 100 pozycji, które będą wymienione, czyli 100 rzeczy trzeba odkręcić i przykręcić, ale żeby dobrać się do tych 100 rzeczy, dajmy na to, że trzeba odkręcić 600 i przykręcić 600, to jest 1200, czyli wychodzi, że taki remont to trzeba przykręcić i odkręcić śrubki, nie śrubki, 1400, że tak powiem. Uwaga, 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 uwaga. No niestety tak to wygląda. Nie da się wybić ciągnika w środku. Dobra, pasuje. Możemy sobie znaczyć. Szmatkę. Tutaj. Tą. Jeszcze raz proszę. Zastanawiam się, czy wyciągamy kompresor teraz, czy później. Wyciągmy teraz. Wyciągnij? Wyciągnij? Wyciągnij. Wyciąg? Narciarski? Wyciągnij. Żeby wyciągnąć, trzeba wsadzić. Ciągnikiem nie jeździł jeden operator, tylko na pewno kilku, bo to już widać po ciągniku, po samej kabinie i tak, że tak powiem, na podejściu do sprawy. Mieliśmy gdzieś wyciek na wymienniku, który już był przed tym gdzieś, nawet nie jestem pewien, czy na wymienniku, no mieliśmy wyciek, no i ten ciągnik tak tu jeździł wszędzie, tak, no nie powiem, że był bardzo utrzymany w kulturze, tak, mamy ciągnik ten 926, który był ciągnikiem, czyli 15-letnim,
I po tym ciągniku widać, że ktoś o niego dbał przez te 15 lat. Nie wiem, czy był jeden operator, czy dwóch, czy trzech, to jest nieistotne, ale po prostu widać, że ktoś o ten ciągnik dbał. No, tu mamy ciągnik dużo młodszy. No i tak nie pałam do niego takim super optymizmem, że jest tak super zadbany, tak? Pudełeczko, proszę przecie. To są już do jebania, nie? Co to było? Cieszę się, że zakładał. A to miał ci służyć jako szmata? Proszę cię, rękawiczką. A jaki chcesz imbus? No co najmniej 8. 8. Ojej. Asekuruj. Asekuruję. Tamten kabelek, tylko od tego czujniczka. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Moment. Co się robi? Nic. Bo wyciągamy do końca śruby, to wyjdzie. Ojej. Daj to Góra, do dół? góry. Do góry. Dobra. Na dół. Do góry. Oj, nie. Dobra, odsuniemy tak. Przy czym tylko? Jeszcze raz. Poczekaj. Bardzo proszę. Do dołu. Do dołu i na myjkę. No dobra, jedziemy w kierunku myjki. Panie szanowny. Daj mi to bliżej, to już pojadę sobie sam, nie? Dobra, fach na glebę i Nie, no moje, twoje tu. położymy i będziemy z tym jeździć. Okej. No, koszty będą duże. Jakie to my tego nawet nie wiemy. No to po prostu już jak jest tak gruba naprawa, można tak powiedzieć, to już nie ma co patrzeć, czy coś się nie podoba, po prostu musi być zrobiony tak ten silnik, żeby przejechał na przykład te 15 000 godzin bezproblemowo. No i po prostu nie ma już co się oglądać, czy coś będzie kosztowało 200 czy 300 zł. No już nie jest istotne, po prostu musi być tak zrobione, żeby po wyjeździe stąd nie wrócił tu przez najbliższe parę lat. Dzisiaj za tego ornitologa będziemy zaprosimy, żeby stwierdził, jaki ptaszek tutaj miał swoje gniazdko, ale długo się nie uchowało. No te pasy to były, 2 szekle, obrotowy ten i koniec. Idziemy załatwić stolik do silnika. Dobra, wszystko mamy chyba odkręcone. Tak. Nie powinno być niespodzianek. Aczkolwiek nie wykluczam tego. Do góry. Góra i na stolik, nie? Wygaś. Tu mamy jakby rozrząd tego silnika, czyli rozrząd jest od tyłu, nie od przodu, jak tak w większości tam aut albo tam silników, ale tu jest od tyłu, czyli pierwszy jest od tyłu, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No i teraz tu właśnie widać, dokładnie taką ciekawostkę tu w tym silniku i w takich wszystkich silnikach, że tak powiem, dużej mocy, można tak powiedzieć. Mamy dyszę smarującą. Nie wiem, czy to widać? No i ta dysza smarująca, no tak mi się wydaje, że pierwsze wzięła się ze sportu, że był kłopot ze smarowaniem, no czyli to jest jakby, można powiedzieć, silnik dużej mocy i to wszędzie we silnikach jakby takiej dużej mocy występuje właśnie taka dysza, która jakby smaruje tutaj dęko tłoka od spodu, tak? Czyli tam jest tam otwór i jest smarowanie tłoka od spodu, nie? No to taka z ciekawostek. I żeby wyjąć tu wałek rozrządek, musimy się pozbyć korbowodów, wału i na końcu wyciągniemy wałek rozrządek. Puk, delikatnie, delikatnie. Jeszcze kawałeczek, Młotka. Nie chce? Młotka. Nagaj.
Możemy to zrobić, że będzie ci się lepiej wyciągało. No by trzeba było tam Ściągnęli nagar z tego. bzyczka, Ale dobra. bzyczka i tego Dobra. już wybijemy. Pierwszy, tak? Dziękuję. Drugi młody za szmatkę tu. Czekaj, telefon Tak? lubię go zrzucić zawsze. I co będę robił? Teraz Będziemy nic, go wyciągać? teraz nic nie będziesz robił. Co? Będziemy go wyciągać. Nie, patrzeć na niego będziemy. Do bloku i delikatnie. Delikatnie, podnoś do góry już. Delikatnie, delikatnie, delikatnie. Okej, bardzo dobrze. Ej. Idziemy z nim tu na regał, na ostatnią Uwaga, półeczkę. na regał. Takie lekkie. Nie, Michał? Dobrze. Pokażemy jeszcze, jak wyciągamy tuleje. Praktycznie zrobimy blok goły. No i wtedy zaczniemy odzyskiwać ten blok. Przede wszystkim na myjkę, umycie i przygotowanie, że tak powiem, do montażu tulei, bo to no jeszcze chwilę czasu potrwa. Na razie nie wygląda niestety. No tak to wygląda, że tak powiem, troszkę pandemicznie. No ale już po myjce i, że tak powiem, po przygotowaniu do składania będzie przypłynęło w końcu silnik. No, karbowody do naprawy. Tulejki, wiadomo, będą wymienione na karbowodach. To za chwilę może pokażemy, jak jeszcze rozbierzemy tłoki. Co jeszcze? No co, panewki nowe, tuleje nowe, tłoki nowe, pół rzeczy nowych i do przodu. Dobra, tu mamy dyszę wykręconą. Nastaw mi to. No jest. Trzyma się już? Bzyka, jaki tam klucz chcesz? Niekoniecznie bzyka. Bzyka. 20 ten. Bzyka. Nie? Bez bzyka? 22? 24. 24. Gdzie? Nie, no stoi, nie? No i tak 6 razy i będziemy. Dobrze. Dobra, uwaga. Ej, I na stoliczek. gdzie ja to zostawiłem? Tu jest. Patrz, schowało się.